a gość przede mną załadował pieniążka, jak to się mówi, urodzinowego dla gościa w kasie, a ręce typowi się tak trzęsły, że normalnie myślałem, że tam zejdzie pod tym okienkiem. Załadował hajs, tam wbił mu pieczątkę i poszło. Witam serdecznie. Tym odcinkiem zaczynamy serię z Wietnamu. Aktualnie znajdujemy się na granicy pomiędzy Kambodżą a Wietnamem. Granica nazywa się Ba Vat, jest przepełniona kasynami, ponieważ w Kambodży ta ilość przepisów i powiedziałbym praw, które ograniczają przeróżne działalności mało przyjazne z prawem. A spoko. Ja sobie w tamtą stronę. Kręcę. Excuse me, come up. A w tamtą, in this side. On my face. Come up. Okay. I will go there. Don't worry. I will go there. Yeah. Tutaj chciałem rozpocząć pierwszy odcinek tak ładnie, ale kolega mnie podgonił. Ale stanę tutaj kawałeczek, bo jestem przed granicą, nie na granicy, żeby była jasność, kultura wymaga. Więc moi drodzy, tym oto odcinkiem zaczynamy nową serię podróży przez Wietnam. Ja teraz będę próbować się przeprawić przez najbardziej skorumpowaną granicę w Azji, a może i na świecie, bo kogo bym tutaj nie spotkał, to każdy mówi, że tutaj wałują jak nie wiadomo co, więc jedziemy. Dużo ryzykuję robiąc tutaj materiał, włączając kamerę. Już widzimy, jest Socjalistyczna Republika Wietnamu. Przeprawa przez granicę ze strony kambodżańskiej poszła jak, powiedziałbym, jak kaszka z mleczkiem, bez najmniejszych sugestii co do łapówek, a gość przede mną załadował pieniążka, jak to się mówi, urodzinowego dla gościa w kasie, a ręce typowi się tak trzęsły, że normalnie myślałem, że tam zejdzie pod tym okienkiem. Załadował hajs, tam wbił mu pieczątkę i poszło. Jak na kierownika przystało, kierownik nic nie smaruje. Co to w ogóle za postawa, żeby smarować na granicach? Za wizę posmarowane, więc niech rząd się ogarnie. Jak rząd się ogarnie, to wtedy ludzie też będą mieli, a nie wszystko z koryta ładują dla siebie. Odłączam najpierw, więc tak, od początku. Granica zrobiona. Hello guys. Granica zrobiona. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Podbijam do okienka w Kambodży, elegancko odprawiony, wszystko jak należy. Podbijam do okienka. Czekajcie, że tutaj jeszcze już mogę kręcić. Mogę kręcić, dobra, już wyszedłem z granicy. Granica została za nami, więc jest ok, jest dobrze. Kontynuując, podbijam do imigracyjnego. Wiecie, tak na pewniaka, jak to na kierownika przystało. Podbijam do imigracyjnego po stronie wietnamskiej, moi drodzy. No i koleżka, już tam dwóch koleżków, już tak widzę, że kolega z tego głównego okienka już tam machnął paszport i pokazuje tam do tego drugiego leć. Ja tam zawijam do tego drugiego, a ten drugi do mnie mówi $5. Ja mówię, kierowniku, mówię, nie mam. Mam, ale nie mam. No, tak mnie boli to, że oni, wiecie, te łapówki tak wymuszają, a gość mówi, to pieczątki nie będzie. Ja tam, wiecie, dobra, no to kartą mogę zapłacić. I to jest, wiesz, to jest tak dobre, no bo co? Nieoficjalnie weźmie na terminal $5, jak to jest łapówka. Umówmy się. Przekazał paszport, tamten taki zestresowany, bo jak widzi, że turysta tak na pewniaka wpadł, do tego sam, więc nie ma presji. Bo słuchajcie, to jest dość ciekawa sytuacja, która się dzieje właśnie na tej granicy za mną. W momencie, kiedy bierzesz autobus i przyjeżdżasz tutaj dużą grupą, turyści, lokalni, Chińczycy, przeróżni. Masz nawet wizę, e-wizę. Czy wszystko jest opłacone, powinni cię wbić do paszportu normalnie za darmo? Znaczy za darmo, opłaciłeś to wcześniej. To wyobraźcie sobie, co się dzieje. Wchodzi gość, ten menadżer, który jest tam w autobusie, zbiera wszystkie paszporty i mówi, no dobra, moi drodzy, teraz wszyscy płacą tam, nie wiem, $50 albo $100. W zależności pewnie jaką ma grupę. Jak ma Chińczyków samych, no to pewnie krzyknie ze $100. No i wszyscy, jak wiecie, jak jeden po drugim płacą po $100. No i to jest oczywiście haracz, w sensie to jest łapówka, ale ludzie o tym nie wiedzą. Myślą sobie, a granica to trzeba zapłacić, to płacą. No i de facto powinno się zapłacić $30, 25
20, nieco ponad $25, coś takiego, jeszcze z opłatą bankową i tyle powinna kosztować wiza. No i tutaj chyba na granicy 30 kosztuje. W każdym bądź razie wy też musicie wiedzieć, że po prostu w takich autobusach jest presja. No i wiecie, jak 50% ludzi w tym autobusie da te $50 albo na przykład $100, no to pozostali czują taką, wiecie, taką wewnętrzną presję. O kurczę, oni dali, więc ja też muszę dać. A ten, kto się tak jakby wstrzyma, no to będzie przez tego naganiacza naganiany. Więc tutaj trzeba uważać, trzeba bardzo uważać. Ale jak widać na przykładzie kierownika, moi drodzy, da się. Wszystko się da. Nie można sobie zamykać głowy tym, że wszędzie łapówka, wszędzie jest ciężko, że i w ogóle. Nie, no kierownik pokazuje, Jezu, już się zaplułem, że się da i że nie trzeba, wiecie, tam się za mocno gimnastykować. Podstawa w podróży? Poczekajcie, bo ja zaraz muszę łapać, bo zaraz na kierowniczym zegarku jest dupna godzina. Powiem tak. Nie wiem, gdzie będę spał. Nie mam spania. Za godzinę będzie ciemno. Nie wiem, gdzie jadę. Nie mam żadnego planu na Wietnam. Nie wiem nic. Kompletnie nic. A tu jestem. Słuchajcie, koleżka ten, co tutaj się zatrzymał, zatrzymał się raz jeszcze, żeby mnie zabrać. Ale mówię do niego, czy do Ho Chi Minh jedziesz? On mówi, że coś... okej. Elo. On mówi, że że coś tam powiedział. Myślę sobie, nie będę ryzykować. Do Ho Chi Minh jest 68 km, to jest niewiele albo i wiele w tej sytuacji, że jest 17. Tak czy inaczej widzę potencjał na namiot, się nie przejmuję za bardzo. Ale też mam takie wrażenie, że jak spojrzałem na mapę, że jeżeli będę chciał objechać autostopem Ho Chi Minh, to mi więcej pewnie zejdzie niż pojechanie do Ho Chi Minh i wzięcie jakiegoś autobusu, żeby pojechać sobie w górę trochę na północ. Nie, biorąc pod uwagę, że mam jeszcze tutaj w Wietnamie dokładnie dni 10. Mam 10 dni w Wietnamie. Dużo, niedużo. Dobra, trzeba łapać. Dziwnie, no. Ależ ja skaczę po tych krajach jak dziki. Jak dziki. Łapiemy dziki. Łapiemy. Dobre auto jedzie. Mercedes. Do Ho Chi Minh, szefunci. 3, 2, 1. Decyzja zapadła i się zatrzymujemy. A jednak nie. Nie tym razem. Mercedesów tutaj mało. BMW też mało. Zachodnie. Europejskie. Drogie w utrzymaniu, ogólnie drogie w kupieniu. No bo to jakoś musi tutaj przyjechać, tak? Dobra. Gadka, szmatka, bo będziesz spał tam. No, nie świruj, łap stopa. Same ciężarówki, tak mi się ciężarówką nie chce jechać, bo będę jechać pół życia. Mam takie wrażenie, że tu ciężarówkami to pół życia jeżdżę. Jezu, ile ja już autostopem przejechałem? O matko święta, żebyście wiedzieli. No tak dużo przejechałem autostopem, że ja w ogóle nawet już nie chcę liczyć. Od góry do dołu cały świat. Cały świat to może nie, ale ziemię. Od lewej do prawej ziemię. Kto jest nowy na kanale? O Jezu. Do tego jeszcze, moi drodzy, ci co pamiętają stare wojaże, czytają bloga, jak to daleko, to wiedzą, że też był jachtostop przez Ocean Atlantycki. To było dopiero, kurczę, to był 2015 rok. Podróż autostopem i jachtostopem w ogóle z Gran Canaria, z Podlasia najpierw Gran Canaria, później z Gran Canaria jachtostop do Meksyku, przez Karaiby, Bahamy do Meksyku. Miało być do Wenezueli, a wyszło jak wyszło, ale tak to jest ogólnie w podróży. Wiecie, co jest najgorsze też? Że im dalej na wschód, tym szybciej dzień się kończy. Dobra, świry. Proszę jakiś tutaj moduł odprawić, żeby to szybciej złapać. Bym zajechał tak, mam pomysł, mam plan. Zajadę do Ho Chi Minh, wezmę jakiś hostel, jaki będzie najbliżej. Zapłacę siano, ogarnę się, wymienię hajs, kupię autobus, pojedziemy do góry i będziemy eksplorować Wietnam. Mistrzu, mów mi, kierowniku. Taki plan jest wyśmienicie idealny na ten moment, w którym jesteś, mój kochany. Ręka mistrza, białe auto, widać, że jedzie do Ho Chi Minh.
dawaj do Ho Chi Minh kierownika, pogadamy, będzie spoko. No jakaś waćpanna tutaj się za mną obejrzała, ta w białym. No. Tak, jeśli ktoś by się zastanawiał, to podróżowanie samotne może wpływać na tak zwane zdrowie psychiczne. Ja się tego nie wstydzę, bo taka jest prawda. Hello! Jej, to prawie piątkę zbiłem, abym z nim podjechał. Czemu on mi się nie zatrzymał, to ja nie wiem. Powiedz ty dla mnie, mój kochany przyjacielu. Ty, co to jest, jak kierowca? O co chodzi? Jest na drodze autostopowicz, łapie stopa, to kierowca albo robi tak siema, albo tak robi. Nie róbcie tak. Albo bierzesz, albo nie bierzesz. Krótka piłka. Oj, chyba my będziemy tam w krzakach spać. Dobra, łapię motory. Desperat. Ty, ale jak wciąż przypomnę sobie... Czekajcie, łapię dalej. Security jakieś. Jak wciąż... No dawaj no. Jak wciąż przypomnę sobie tą twarz tego gościa, co do mnie mówił $5, tak mówił. $5. $5. Beka z typa. Powiem wam, że jednak podróżowanie uczy, bardzo uczy, ciężarówką nie, bo będziemy jechać z 2 dni. Podróżowanie uczy pewności siebie i... Dzięki, Paweł. Podróżowanie uczy pewności siebie i w takich sytuacjach, kiedy ktoś próbuje cię zrobić tak jak w tak zwane czarne kakao, to ta pewność siebie wygrywa. Za każdym razem. Nie było sytuacji jeszcze, żeby ta pewność siebie nie wygrała. Tutaj mam... Czyżbyśmy złapali? Ho Chi Minh. You go to Ho Chi Minh? Z koleżką się nie dogadaliśmy, jakiś taki w ogóle zdystansowany. Zapytałem go, czy mogę z nim jechać do Ho Chi Minh, jak to na obywatela RP przystało. Kolega nie za bardzo, jakiś taki, wiecie, ponury. Nie będę jechać, bo to nie chodzi o to, żeby się przemieścić, to chodzi o to, żeby dobrze czas spędzić. Nie chodzi o to, żeby kierowca miał dyskomfort, bo to, nie wiem, ciężarówkę mogę złapać w każdej chwili. Aż ta ręka już prawie chce ciężarówkę złapać, ale no nie łapię jeszcze, no aż tak zdesperowany to nie jestem. Za 5 minut już będę, bo już się ciemno robi. Złapię może tego. A w tamtą stronę? A jednak nie. Zokejkował mnie i pojechał. Kurczę, ja tutaj ambasadorem tej granicy powinienem zostać. Koleżka się zatrzymał i bekę ze mnie ciśnie. Mówi tak: nie ma pieniędzy, nie ma podwiezienia. A ja mam w ogóle, ja nie mam tych dongów, nie? Bo bym mu zapłacił te 50 000 dongów. 50 000 dongów to jest 10 zł. To jest palga 8. Ale nie mam w sensie 100 dolków. Jak mu dam te 100 dolków, nie wiem jaka jest w ogóle, jaki przelicznik jest. Muszę przekonwertować, w sensie wymienić, wtedy sobie szasztać z tymi dongami. A jak nie mam, no to wiecie, to lipa. Delektujmy się tym zachodem słońca, bo będziemy spać w namiocie. Patrzcie, zaraz mu zabiorę hajs. Komediant mówi, że nie jadę, a komediant mówi ten. Zobacz. Dla mnie? No i idę. Świruję. Okej. Ale nie, dziękuję, mówię. Ăn rẻ, giá rẻ. Đi về dưới. Ho Chi Minh. Nè. Kolega mi tam... Về Hồ Chí Minh rồi. Anh đi về dưới Ho Chi Minh? anh đi về dưới Hồ Chí Minh á, bao nhiêu nè? Świr. Okej. Tego nie, bo ten taksówka, ale O. ten już ma większy potencjał. Đó phải có tiền. Dobry komplet. Życie, no. Ja zapię, spokojnie. Będzie dobrze. Dobrze, dalej. Trzymaj się, kumpel. Widzicie, jak to jest ogólnie? Ale cenę to mi wyskoczył. Za podjechanie do miasta 60 000 dongów. To bardzo dużo, bo tamten mi chciał za 60 do Ho Chi Minh podjechać. No i moi drodzy, finalnie się udało złapać z młodym kierowcą Wietnamczykiem, który jest super miły, ale nawet jak odwrócę i wam go pokażę, to nie będzie widać, bo jest tak ciemno, więc tutaj można tylko i wyłącznie pokręcić troszkę ulicę niestety, ale jedziemy do przodu. Lecimy ciężarówką amerykańską, bardzo dużo miejsca, normalnie jak w pokoju. Tutaj koleżka poszedł kawy się napić, bo już mówi, że nie daje rady. Sobie na translatorze gadamy. Spoko, tak zaraz ja tutaj otworzę. Zobaczcie. Tutaj tak samo jakieś losy, nie losy loteryjne.
świnki na szczęście. Oczywiście w Wietnamie jest około 60% buddystów, więc... O, to jest fajne. A, coś się popsuło. Tak wygląda, jak to daleko, kiedy przeczyta śmieszny komentarz pod filmem. Tutaj z koleżką sobie rozmawiamy na translatorze Google. No i koleżka mnie przestrzega przed tym, żeby uważać na pieniądze i na telefon, że tutaj kradną bardzo. Tam już 4 razy powtórzył, ja mu napisałem na translatorze, że damy radę, ale faktycznie martwi się o mnie. Tak jakby to było naprawdę powszechne tutaj w Wietnamie. Nie wiem, nie słyszałem o pozostałych, słyszałem tylko i wyłącznie o tym, że naciągają bardzo mocno, ale o złodziejstwie takim powszechnym nie słyszałem. W każdym razie zobaczymy i oczywiście moja czujność na pewno będzie bardziej wyostrzona. Dojeżdżamy już praktycznie do Ho Chi Minh, więc zaraz będę tutaj się zbierać. Ziomeczek zostaje, gdzieś tam skręca, ja będę próbować się przebić do centrum jeszcze. Słuchajcie, dojechaliśmy do Ho Chi Minh z ziomeczkiem i teraz trzeba się przedrzeć na drugą stronę, wymienić pieniążki. Mam dolary, więc muszę je wymienić na dongi. I teraz, kurde, jak się przedrzeć w ogóle przez ten las, przez tą dżunglę pojazdów. Ładuję tak na pałę, bo już mi się stać nie chce. Niech się nauczą hamulców używać. Ja tutaj podpytam, gdzie można wymienić. Słuchajcie, poznałem takiego miłego gościa, wymieniliśmy się Instagramem, Sana. Tak dobre wrażenie na mnie zrobił. W ogóle Wietnam jakoś na wstępie zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Pozwólcie, że teraz ogarnę wszystkie rzeczy i no zobaczymy, co z tego będzie. Minus jest taki w Ho Chi Minh, że autobusy miejskie przestają działać o godzinie 20. No i właśnie jest po 20 kawałeczek, no i one już nie działają. Więc kurde, jaki tu jest ruch. Strasznie duży ruch, moi drodzy. Świateł nie ma. Ciemno jak w dupie, nie powiem u kogo. Ale jakoś ten flow miejsca, kraju, ludzi bardziej przemawia do mnie niż Kambodża. Nie wiem, z czego to się bierze. W każdym razie powiedziałbym, że jestem pozytywnie zaskoczony. Z dobrych wiadomości zabukowałem na szybko hotel z pokojem jednoosobowym. W sensie za jakieś tam 40 zł na szybko, który jest blisko. Czekajcie, muszę zobaczyć, żeby odpocząć i poogarniać rzeczy. Czekajcie, bo to jest w ogóle wyższy poziom bankowości. Tędy, kierowniku. Zasada pierwsza, nie szlajamy się w nocy po takich ulicach z 2 powodów. Powód pierwszy, cholera, chciałem powiedzieć, że czarki. Słuchajcie, czarki mają tutaj przesrane w Wietnamie. Wiecie czemu? Bo tutaj ogólnie, jak jakiś czarek pyskuje, to się z takiego czarka robi, wiecie co? Hamburgera. Kurde, ja cię kręcę, ale odwalili tą. Ty, no święta, no, to odwalona, ale odwalili. 10 na 10, szefunciu. Kurde, nie mam ani grosza przy duszy nawet, żeby kupić złamanego paluszka solonego. Nic, ani nic. A, i się nie szlajamy wieczorami, tak jak to robi kierownik, bo wieczorami to wiecie, co się robi? Wieczorami to się odpoczywa, a nie jakieś tam szlajańsko. O kurde, jak na tej granicy chcieli mnie wydymać na hajs. Okropnie. Najpierw jeden podjeżdża, mówi tam 50 dolków, drugi podjeżdża 100 dolków, trzeci podjeżdża, mówi w ogóle na mnie 10 dolków. No co kolejny to coraz lepiej w ogóle było. Siemanderko, hej. Koleżka mój, z gimnazjum znamy się. Uczyliśmy się w jednej klasie. Gość mył samochód i mnie oblał. I co, będziesz się denerwować? Nie będziesz się denerwować. Po prostu tak trzeba to przyjąć jako naturalną kolej rzeczy.
Czarek, nie szczekaj, bo zrobię z ciebie hot doga. Hajs wymieniłem u złotnika. Nie wiem jak to zrobiłem, ale jestem już u szefowej na tak zwanej kolacji późnej. Tutaj z koleżkami, zobaczcie jaki mam stolik. Taki wyrąbany stolik. Tutaj zobaczyłem co koleżka je. Mówię to co u koleżki. Poproszę. 25 000. Szefowa tam jakieś mięsko wybiera. Kurczę, powiem wam, że znacząco łatwiej, jeżeli chodzi o znalezienie jedzonka niż w Kambodży. I naprawdę jest tutaj kierownik zadowolony. Po prostu wyśmienicie. Powiem wam, że nawet nie wiem na jaką ulicę trafiłem, ale na jakąś trafiłem, no. To chyba mój hotel, nie jestem pewien, ale zaraz pójdę sprawdzę. Próbuję ogarnąć na szybko wszystkie rzeczy potrzebne. Jeszcze internet by się przydał i będzie już cacy. O kurczę, jestem dzisiaj zmęczony. Dzisiaj styrany w ogóle podróżą. Przyznam szczerze, że ten autostop dał mi wycisk. Tutaj kierownik niesie. Muszę się nauczyć. Dziękuję. Thank you. Elegancko, no. Dobra, moi drodzy, ja już wcinam. Wy też wcinajcie. Pałeczki wielorazowego użytku, bambusowe. To ja rozumiem. To jedzonko ma dziwny zapach. Przyznam. Ale kierownik sobie kostkę obgryza. Dziwny zapach, ale nie jest tragiczny. Nie wiem czy to od mięsa, czy to od czego. No nic. Trochę jak u babci. Street food wietnamski na wstępie. Wiecie co najgorszego może być? Tak zwana zemsta Bengala. To już w naszym słowniku chyba zostanie po Bangladeszu. Proszę bardzo, jakie makaronki. Ty. Makaron taki, że nie da się normalnie, trochę gumowaty, ale zjadliwy. Szefowa mi 3 kostki wrzuciła, po znajomości chyba. Moi drodzy, ja w tym Wietnamie to przytyję. Ale mięsa to mało. Mam nadzieję, że wy lepiej jecie niż ja w tej podróży. Bo ty, mięsa mało, ale masy na tym nie będzie. Kierownik tam obok mnie też wcina. Kurczę, 25 000 to jest 5 zł. Jezu, Kambodża przy Wietnamie to jest jakaś w ogóle drożyzna. To jest Stany. Szefowa tutaj jakieś pikle zrobiła. O kurde, jak to pachnie. Zaraz zobaczymy. O, ale ostre. Jej. Szefie, piekło jakich mało. Ale ostre. Tych pikli ze słoika nie bierzemy. Jakie piekące, o kur... Przestrzegam. Pikli ze słoika nie bierzemy. O kurde. Ale piekło. Bo inaczej to nie dojadę do tej Polski. Mówię szefowej, że bardzo dobre. O kurczę. Szybka przebitka z pokoju. 4 dychy. W sumie 2 osoby mogłyby tutaj kimać. I tak jest ogólnie w regulaminie tego pokoju. Więc na dobrą sprawę raz jeszcze powtarzam, że podróżowanie po Azji jest tańsze we dwójkę. Brakuje mi tutaj gniazdek, moi drodzy. Jest czyściutko, przyjemnie, ładnie. Klimatyzacja za 40 zł nocka. Brakuje mi po prostu gniazdek, bo mam tylko... Czekajcie, obkręcam. Gniazdko jest tylko tutaj. Ale nic, jakoś damy radę. Moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję za wspólną podróż i przekraczanie granicy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie po sobie ślad. Jeżeli oglądacie i podobają wam się odcinki, to musicie mi o tym powiedzieć, bo jeżeli nie dacie mi znać, to ja się tego nie domyślę. No właśnie. Trzymajcie się, zdrówka. Kierownik pozdrawia. Czołem.